I w kolejnym odcinku serii Jestem gadżeciarzem pogadamy sobie o tym. O tym, co leży przed Wami, ale nie w całości, bo nie będzie to o celownikach EOTech i powiększalnikach, chociaż może warto było zrobić materiał o tym. Używam już ładnych parę lat tego sprzętu i swoje zdanie na jego temat mam. No, jestem fanem, ale pogadamy sobie o tym, na czym ten set celownika z powiększalnikiem jest zainstalowany. Mianowicie na tak zwanym riserze, czyli podwyższeniu po polsku, tak? Takim oto elemencie jest to riser o nazwie Kenu. Kenu Riser z firmy Overbore. Overbore możecie kupić w paru sklepach w Polsce, ale generalnie jest polski dystrybutor, firma Morse Defense, która dealuje tym i paroma jeszcze innymi rzeczami, które w najbliższym czasie postaram się Wam pokazać. Co tu mamy? Mamy tutaj kawał szyny na zacisku pasującym do takiej samej szyny. Jest to, jak mówiłem na wstępie, riser, czyli podwyższenie do montowania celowników elektrooptycznych. No ja zainstalowałem akurat EOTech AXPS 3.0 i powiększalnik G33, no ale pasuje do każdego celownika, którego montaż jest zgodny z szyną MIL STD 1913, czy tam Picatinny, jak kto woli. Cóż to daje? No więc podnosi nam to linię, oś optyczną celownika albo układu celownika z kolimatorem i podnosi to o 0,76 cala. Cały ten riser ma 1 cal, ale no, odliczając wysokość osadzenie na szynie, tak, bo on tutaj będzie troszeczkę niżej. Więc całość ma 0,76 cala i podnosi linię celowania z tego typowego 1/3 co-witness do wysokości 2,33 cala, tak? Czyli z 1,6 do 2,33. Co to daje? No daje to tyle, że wygodniej się strzela, no właśnie, w postawie stojącej i może klęczącej. Oczywiście lepiej będzie też strzelać z jakąś noktowizją założoną, lepiej będzie strzelać w masce przeciwgazowej, trochę przynajmniej, ale generalnie, co Wam pokażę na strzelnicy, to jest przede wszystkim przeznaczone do wykorzystania w postawie stojącej i może klęczącej, bo w leżącej no już tak to różowo nie wygląda. Detale. Wykonane z aluminium 75 T6, wykończone anodowaniem twardym typu 3, przynajmniej tak mi to wygląda. Mocowane jest do szyny za pomocą takiego zacisku na dwie śruby Torx T20. Dostępny jest w kolorze FDE, czyli to takie FDE, ale takie złotawe trochę, jest taka stara miedź może. I czarnym. Całkowita wysokość to jest 1 cal, szerokość 1,25 cala, znaczy mówimy o szerokości z zaciskiem, tak? Całość, nie tylko szyna. No i długość 5,3 cala, czyli to będzie ile? No z 15 cm plus minus, tak? Niecałe. I tak to wygląda. To sobie montujemy jak komu wygodnie. Prawo, lewo to nie ma przodu, tyłu. Na tym instalujemy sobie ten zestaw albo ten celownik, czy co tam nam pasuje. No, tak jak na każdej szynie. No. Dosuwamy, zaciskamy i siedzi. I dzięki temu po prostu podnosimy oś optyczną, to pokażę na strzelnicy. Może nie różnice w składzie, ale zobaczycie, jak to wygląda. Wadą tego rozwiązania jest to, że nie najlepiej sprawdza się w postawie leżącej i zamontowanie tego z automatu wyłącza nam
możliwość korzystania z backupowych przyrządów celowniczych, które najczęściej są na wysokości 1/3 co-witness, czyli jeżeli mielibyśmy zainstalowany przeziernik na szynie karabinka, to on by wypadł nam mniej więcej w tym miejscu, tak? I jak odchylimy sobie powiększalnik, no to przez przeziernik widzielibyśmy to O z nazwy EOTech. I tyle. Po prostu to nam wyłączy przyrządy celownicze, chyba że będą jakieś ultra wysokie, ale nie wiem, czy ktoś takie w ogóle stosuje. Nie dla każdego, tak? No ale to już za chwileczkę lecimy na strzelnicę i tam zobaczymy, jak ten Riser Kenu sprawdza się po prostu na broni. Czujesz, jak te opony walą? Jak się zrobiło ciepło, to tak wali gumą, że po prostu, nieważne. Bez palenia gumy. Bez palenia gumy. Wróciliśmy, już wiecie o montażu overbore, z czym to się je. A ja teraz będę walczył sam ze sobą, bo nie lubię podwyższonych montaży, jak to Bartek bardzo ładnie powiedział. Strzelimy sobie najpierw jakieś tam dubleciki na blisko, jakieś dubleciki na mikrofon. Odpiął się? Nie, trochę Ci go obrócę. Okej. Strzelimy sobie dubleciki na blisko, strzelimy sobie dubleciki na troszeczkę większy dystans, czyli mówię tu o odległości jakichś 8-10 metrów i jakieś 17-18, a później pójdziemy na setkę i strzelimy z leżącej na setkę, bo to jest kolejna rzecz, która mnie odstręcza od podwyższonych montaży, że jak sobie stoję i strzelam, jest super, tylko że jak się muszę położyć i strzelić precyzyjnie, to im ten montaż jest wyżej, tym tobie jest gorzej. Tak to niestety działa. Dobrze, sprawdźmy, jak to wszystko będzie. Tu mam amunicję, tu mam. Jest, dobra. No to co? Trzeba będzie spróbować, czy to coś robi w ogóle. Czekaj, złożę się na razie tak na sucho. Dobra, nie komentuję. Lecim. Tarcza powie prawdę. Wiesz, pamiętaj, że to jest hamulec wylotowy, Ken Shot, to jest PWS z długim skokiem tłoka, Hyperfire i chwyt od grota. Ten karabin sam strzela. Celnie, podobno. Raz do roku. Jeden, jeden. Split 0-1. Te pierwsze poszły mi za nisko. 0,92. Split 0,92. Nie. Złapał jeden strzał. No stary, nie rób takich rzeczy. Karabin sam strzela po prostu. Tak. Albo ja tak szybko strzelam. 1,05 znowu, kurde, złapał jeden strzał. Że będziesz mnie puszczał? Chyba tak będzie najlepiej. Kurde. Uwaga! Zero 0,92 i znowu jeden. Za szybko strzela. Może musisz podejść bliżej po prostu. Nie wiem, czy nie zbliża się czas na nowy timer. Może muszę stać z tej strony. Może. Czemu nie startuje?
Musisz go najpierw nacisnąć tu i dopiero reset, potem tu. dobra. Uwaga. Znowu złapał jeden. I Czy jakaś firma nie zechciałaby nas wyposażyć w nowy timer strzelecki? Tak tylko pytam. Dobra, chodź zobaczymy. No to były pierwsze dwa, bo tak zapomniałem, że to nie kropka, tylko EOTech. Reszta już poszła tu. Ładnie. i Riser. Dziwnie. Nie, no, tak, ja nie strzelam z Riserami, jak mówiłem. Jest dziwnie, bo jak się składam tak, jak się zwykle składałem, to ten znak celowniczy widzę tu, w górnej 1/3 ekranu. I jest to strasznie dziwne dla mnie. Może ja się źle składam i może to dlatego. Chociaż teraz, no może to faktycznie ze składu wynika, ale z drugiej strony Riser jest po to, żebyś nie musiał się garbić, tak? I żebyś tam strzelał w masce, w noktowizji, nie wiadomo czym. Więc ja powinienem stać teoretycznie mniej więcej wyprostowany. Pyk. No i to jest górna połówka. Jak opuszczę trochę głowę, ale to... Nie wiem. Dobrze, strzelimy teraz na ten większy dystans. Troszeczkę. Chyba już wiem, dlaczego nie jestem fanem podwyższonych montaży. Spróbujmy, kolego Bartku. Uwaga. Teraz strzelałeś wolniej i mamy 2. 1,32. Split 0,3. Ok. Uwaga. Tu split będzie lepszy. 0,22, 1,23, czyli porównywalnie. Jeszcze raz. Jest kompletnie inaczej, no. Jeden 0,6, split 12. Ty, no może coś... Nie, muszę postrzelać z niego dłużej, ale... No pierwsze wrażenie to jest to inne strzelanie, no. No, gorsze, szczerze mówiąc gorsze, no bo przez kilka lat strzelałem normalnie i to głównie z tym zestawem celowników, więc mam ten skład, jestem przyzwyczajony, a tu muszę zmienić kompletnie nawyki. Czy to jest wygodniejsze? Cholera wie, no może i tak, no. Uwaga. Jeden 30, split 0,15. Ciekawe co na tarczy. Nie było uwaga. Jak Możesz poszło? być uważny. Zaliczył jeden strzał, tylko już byłem dużo dalej. Okej. No tak, chyba czas na nowy timer. Ten już ma ile? Z 5 lat. No ma prawo, no. No 2 czarki, no. 2, 4, 6, 8 i 10. 2 czarki pewnie moja wina. Powiem tak, jeżeli ktoś przez dłuższy czas strzelał z normalnie montowanych celowników, bez żadnych podwyższonych montaży czy czegoś takiego i przyjdzie mu do głowy zakup podwyższonego montażu, to przygotuj się od razu na kompletną zmianę nawyków. Jeśli chodzi o skład, o ułożenie głowy, o podniesienie karabinu. To zupełnie co innego. Ale trudno. Będę musiał się z tym trochę pomęczyć. Może się do tego przekonam. Zobaczymy. Idziemy na razie na 100 metrów. Zobaczymy, jak pójdzie z leżaka. Overpour.
Jak ty to ładnie nazwałeś? Podwyższony montaż, tak? No powiem wam tak, jak się tu składam, no jest różnica, no jest, nie wiem, ja wolę być jednak bardziej przytulony do tej kolby niż tu. Nie ma dramatu. Nie ma dramatu. Chociaż powiem szczerze, nie wyobrażam sobie, jak można strzelać z takiej postawy, z tych montaży, co to ludzie sobie tam montują, takie tam do maski przeciwgazowej, do pracy z noktowizją. O, to już musi być naprawdę grube. Takie strzelanie z tym. Jak tu już jest zupełnie inny skład. No nic, dobra, zobaczymy. Dosyć pitolenia. Strzelimy piąteczkę. Zobaczę, jak mi się to w ogóle sprawuje. I tak jak wam mówiłem wcześniej, no, postrzelam z tym podwyższonym montażem przez dłuższy czas i zobaczymy. Albo się polubimy, albo nie. Oparzyłeś mnie łuską, która się od ciebie odbiła. Zobacz, co to tam poszło. Pain is so close to pleasure, my friend. Aha, z boczek. Nie ja, to Freddie Mercury. Chyba muszę sobie wyzerować dokładnie ten celownik. No trochę mnie rozwaliło po tej tarczy. Trudno mówić o skupieniu. Powiem tak. Już widzę jedną rzecz. To nie jest set na strzelanie precyzyjne, tak? Jeżeli będzie to jakieś tam, nie wiem, strzelanie w blachę do 300 metrów, tak, to da radę. Do strzelania precyzyjnego nie, bo jestem za wysoko i nie mogę się tak zamknąć w tym składzie, przynajmniej ja, nie wiem, może inni mają inaczej, ale nie jestem w stanie tak się zamknąć w tym składzie, żeby to wszystko było stabilne na 100%, po prostu. Więc mówię, postrzelam sobie z tym jeszcze do takiej zabawy jak na stojąco, jakiegoś triganika, coś. Myślę, że to może dać radę. To jak się przyzwyczaję, to może nawet to polubię, natomiast do strzelania takiego precyzyjnego raczej się z tym nie polubimy. No dobrze, to już wiecie, ja postrzelałem, już wiem, że nie polubię się z tym urządzeniem. Dlaczego? Dlatego, że mi się dobrze strzela z EOTechem XPS-em, czyli tym troszeczkę jednak wyższym niż XPS, zamontowanym bezpośrednio na szynie karabinka, więc ten riser nie jest mi niezbędny. Sporo strzelam z postawy leżącej, a widzieliście, że z postawy leżącej troszeczkę się jednak męczyłem z tym. Nie jest to tak wygodny skład. Może jakby była jakaś baka, może coś, może na grocie, podciągnięcie baki i tak dalej. No ale to nie. Natomiast wszyscy ci, którzy strzelają głównie z postawy strzeleckiej stojąc, albo na przykład chcą sobie zainstalować, bo to też nie powiedziałem wam na początku, jak wam to omawiałem, że no niekoniecznie trzeba mocować na tym tylko celownik. Zobaczcie, można zrobić taki myk, że montuję sobie celownik powiedzmy tu, tak żeby ten zacisk zadziałał i z przodu przed celownikiem w tym miejscu mogę sobie jeszcze zamontować laserowy wskaźnik celu jakiegoś Dibala albo coś takiego i w efekcie daje mi to tyle, że jeżeli złapię broń z przodu nachwytem, tym C-clampem, to nie wchodzę dłonią w oś promienia lasera, bo on będzie wyżej i nie zasłaniam sobie, jest łatwiej chwytać broń wtedy, ale ja mam laser na jednym karabinku, mam go z boku. Więc jakby tak, i to jeszcze na karabinku, na którym mam Makeoga, więc to już by było w ogóle nieporozumienie, gdybym ja to po prostu zakładał. I korzystałem z tego w takim zestawie, jak żeście widzieli na strzelnicy.
No, zastrzeżeń do tego żadnych nie mogę mieć. Żadnych, dokładnie żadnych, może poza ceną, którą widzicie właśnie na ekranie. Chociaż i tak w porównaniu z innymi Razerami to jest niedużo, uwierzcie mi. Nie mogę mieć do tego żadnych zastrzeżeń. To jest świetnie wykonane, świetnie. Zobaczcie, jak to wszystko jest, no tak, tip-top, po prostu tip-top, pięknie obrobione maszynowo aluminium, super. Świetnie wykończone, wszystko spasowane, kapitalne. Tylko to nie jest dla każdego. Musicie się przed zakupem Razera, czy tego, czy jakiegokolwiek innego, musicie się po prostu bardzo mocno zastanowić, czy jest to Wam w ogóle do czegoś potrzebne. Bo jeżeli to ma tylko wyglądać, to lepiej tego nie kupujcie, chyba że się do tego przyzwyczaicie i będzie Wam się fajnie strzelać, tak? Ale z drugiej strony, no nie wiem, może jak macie ten laser, tak? I albo chcecie go tutaj zamontować, żeby łapać z przodu, albo wchodzi Wam ten laser w światło celownika i chcecie celownik podnieść razem z pojętrzalnikiem, no może wtedy tak. Natomiast to bardzo fajna rzecz, świetnie wykonana, trochę kosztująca, ale nie dla każdego. Zastanówcie się najpierw, zanim kupicie ten Razer, a najlepiej sprawdźcie u kogoś na broni, pożyczcie od kogoś i zobaczcie, czy to w ogóle jest dla Was. Bo ja wiem, że to nie jest dla mnie. Ja nie strzelam. Moim głównym, jakby to ładnie powiedzieć, tym, co mnie głównie w strzelectwie pociąga, nie jest strzelanie typu takiego, żeby mi to było przydatne. O, tak, w skrócie. I tyle. Gadania o Kenu Razer z firmy Overbore, który widzicie przed sobą. Cóż, tradycyjnie na koniec podziękowanie dla Was wszystkich za współtworzenie kanału, czyli za lajki, suby, komenty, udostępnienia i tak dalej. Świetną robotę robicie. Powtarzam to do znudzenia, będę to powtarzał. Bez Was by tego wszystkiego nie było. Więc dziękuję Wam wszystkim bardzo. Serdecznie dziękuję naszym patronom wspierającym nas w serwisie Patronite. Zachęcam do tego, bo bardzo nam to ułatwia robotę. Jesteśmy za to Wam bardzo wdzięczni. I tyle. Kończę tradycyjnym do zobaczenia, mam nadzieję, już wkrótce w kolejnym wideo.